Amplituner to niezwykle ważny element kina domowego, bo to właśnie on łączy wszystkie źródła, kolumny oraz telewizor czy projektor. Zastanawiasz się, w jaki sposób uzyskać najlepsze możliwe brzmienie? Dla wszystkich, którzy dopiero rozglądają się za nowym urządzeniem oraz dla tych, którzy właśnie nabyli nowy sprzęt do kina domowego, zgromadziliśmy wszystkie użyteczne wskazówki pozwalające uzyskać najwyższą jakość dźwięku. Sprawa wydaje się być prozaiczna, ale już w tak podstawowej konfiguracji można wiele napsuć. Przede wszystkim na spokojnie dobierzmy odpowiednie okablowanie do wszystkich komponentów. Takie, które optymalnie zgra się brzmieniowo, a także takie, które pozwoli zapewnić możliwie najlepszy i najbardziej wydajny transfer danych. Układając kable, polecamy zwrócić uwagę na to, żeby nie były nadmiernie zwinięte. Taki kabel może wówczas działać jak cewka, a to zjawisko zdecydowanie niepożądane. Podłączając HDMI z zamiarem transferu sygnału 4K Ultra HD, zawsze wybierajmy wejścia oznaczone jako HDCP2.2. Pamiętajmy również o tym, że podpisy DVD, game czy Blu-ray to jedynie wskazówka i ułatwienie w przypadku sterowania za pomocą pilota. Nic się nie stanie, jeśli podepniemy w to miejsce zupełnie inny komponent. Wskazówka od nas. Jeśli tylko Amplituner posiada złącze RJ45, zawsze lepiej korzystać z przewodowego łącza internetowego niż Wi-Fi, dzięki jego większej stabilności i szybszemu transferowi. To zapewni płynne przetwarzanie nawet ciężkich plików. Polecamy również zwrócić uwagę na umiejscowienie Amplitunera. Warto zapewnić mu optymalnie dużo przestrzeni dla swobodnej wentylacji. Podczas długiego, intensywnego użytkowania tego typu urządzenie może oddawać spore ilości ciepła. Rozsądne minimum w zamkniętej szafce to 10 cm przestrzeni nad amplitunerem. Jeśli Twój amplituner posiada dodatkowy komplet wyjść głośnikowych, którego nie używasz, to może okazać się, że posiada on opcję wykorzystania w biampingu. Sprawa jest prosta. Wygrzebujemy z szafy dodatkowy komplet kabli głośnikowych, rozpinamy zworkę w kolumnach, podłączamy oddzielnie dwa górne gniazda w kolumnie do jednej sekcji amplitunera i dwa dolne do drugiej sekcji amplitunera. Kalibracja to niezwykle ważny element, który jest zaskakująco często pomijany przez właścicieli amplitunerów kina domowego. Wielka szkoda, bo kalibracja potrafi diametralnie odmienić brzmienie, a do tego, chociaż bywa dość długa, jest dość prosta dzięki dodawanym w zestawie mikrofonom kalibracyjnym. Podczas kalibracji algorytm zaimplementowany w urządzeniu mierzy wielkość pomieszczenia, odległość między kolumnami i ścianami, a na koniec dostosowuje ustawienia korekcji do otrzymanych wyników. Praktyczna porada. Jeśli posiadamy głośniki sufitowe Dolby Atmos lub subwoofer, warto zaznaczyć odpowiednią opcję w ustawieniach przed przeprowadzeniem procesu kalibracji, a głośność subwooferów ustawić na połowę skali. Pomoże to lepiej dostosować działanie algorytmu, a w rezultacie przeprowadzić bardziej miarodajne pomiary. Zanim przejdziemy do kalibracji, warto pamiętać, że sami musimy poprawnie wybrać rodzaj kolumn, jakie mamy. Producenci zazwyczaj oferują prosty wybór, dzieląc kolumny na podłogowe i podstawkowe. Jeśli nie wskażemy oprogramowaniu, na jakich kolumnach gramy, nic z prawidłowej kalibracji. A co jeśli po przeprowadzonych pomiarach i kalibracji dźwięk wciąż nie jest zadowalający? Wtedy należy po prostu zaufać własnym uszom i ręcznie dostosować ustawienia. Przecież na koniec dnia to nie algorytm, a my będziemy wsłuchiwać w dźwięki muzyki i filmów. Z czym warto eksperymentować? Przede wszystkim, jeśli posiadamy subwoofer, warto zmienić ustawienie jego odcięcia na wyższe, np. z 60 na 80 Hz lub na 120 Hz, ewentualnie je obniżyć. Pamiętajmy, że klasyczne ustawienie subwoofera i kolumn zakłada odcięcie kolumn w momencie, gdy do gry wchodzi subwoofer, tak, aby oba pasma nie nakładały się na siebie. Ale niekoniecznie musi okazać się to najlepszym wyjściem. Jeśli posiadamy pomieszczenie, które mocno pochłania bas, warto, aby część pasma była grana wspólnie przez kolumnę i suba. To pole do bardzo szerokich eksperymentów. Subwoofer jest czymś, co zazwyczaj nastręcza najwięcej kłopotów w ustawieniu. Zazwyczaj gra zbyt głośno, a pas powinien być krótki, precyzyjny i dobrze kontrolowany. Nie bójmy się ściszyć subwoofera nawet o 5 do 10 dB, a dopiero po jakimś czasie stopniowo go podgłaśniać. Warto pamiętać, że skuteczność subwooferów przekracza grubo ponad 100 dB, co jest wartością nie do osiągnięcia dla żadnej kolumny, stąd właśnie korzystajmy bardzo rozważnie z jego mocy.
Dość standardowym zabiegiem jest ręczne ustawianie głośności poszczególnych kanałów. Często kalibracja ścisza zbyt mocno tylne głośniki. Warto dodać 1-2 dB i przetestować efekt końcowy. A jeśli to za mało, kolejny decybel. Na koniec należy jeszcze wspomnieć, że kalibracja jest obowiązująca tylko dla ustawienia mebli i kolumn w momencie pomiaru. Jeśli przyjdzie nam zrobić przemeblowanie, wymienić lub przestawić kolumny, to cały proces należy przeprowadzić od początku. Odpowiednio dobrane tryby odtwarzania pozwolą przeistoczyć pokój w salę koncertową, katedrę czy stadion, całkiem nieźle imitując akustykę różnego rodzaju przestrzeni. Najczęstszymi wykorzystywanymi trybami będą zapewne te określone jako games, drama, sci-fi, action czy adventure, które pomogą wydobyć odpowiednie tony w grach czy filmach. Warto eksperymentować z różnymi ustawieniami i znaleźć złoty środek odpowiadający własnym preferencjom. Ci, którzy wolą nie podkoloryzowywać dźwięku, skupią się raczej na opcjach określonych jako direct, pure direct czy straight, które pozwolą uzyskać najczystszy możliwy dźwięk. Zazwyczaj nasz amplituner może także dodatkowo uprzestrzennić dźwięk, który posiadamy. Jeśli posiadamy system kolumn 5.1, to najpopularniejszą opcją, z której właściwie zawsze warto skorzystać, jest włączenie kodeku DTS:X. Jeśli posiadamy także głośniki sufitowe, to Dolby Atmos lub DTS:X. Jeśli nie posiadamy kolumn tylnych i sufitowych, możemy spróbować efektów specjalnych, jakie generują Dolby Atmos Hate Virtualizer i DTS Virtual X. Zadaniem tych kodeków jest emulowanie dodatkowych kanałów sufitowych i tylnych. Niektóre amplitunery, np. Onkyo, mają rozbudowany 16-pasmowy equalizer z DSP, który pozwala na bardzo szczegółowe dostrojenie poszczególnych pasm do charakteru kolumn oraz do akustyki pomieszczenia. Zasadniczo używanie equalizera polecamy przy słuchaniu muzyki. Masz problem z nadmiarem basu lub jego niedostatkiem? Wokale są wycofane? Warto zajrzeć właśnie do tej opcji. Co więcej, można stworzyć profil np. do wieczornego oglądania filmów lub muzyki z podbitymi skrajami pasma. Warto pamiętać, że ludzki słuch nie jest liniowy i dużo gorzej odbiera niskie i wysokie tony, gdy sprzęt gra cicho. Stąd wielu producentów stosuje dodatkową opcję loudness, z którą też warto się zapoznać. Chociaż Bluetooth jest najłatwiejszą metodą łączenia się ze sprzętem, to przynosi też największe jakościowe szkody. Przesyłanie plików bezprzewodowo znacząco pogarsza jakość odsłuchu. Dużo lepszą opcją jest zainwestowanie w tani dysk sieciowy i przesyłanie ich za pomocą standardu UPnP. Spotify to znakomita aplikacja, ale jeśli chcemy słuchać w najwyższej jakości, postawmy na Tidala lub Deezera, które przesyłają muzykę w jakości płyty CD, a nie prostego pliku MP3. Zamień radio FM na internetowe. To nie tylko wygodniejsze, ale często znacząco poprawia jakość dźwięku. Wybieramy radia internetowe z aplikacji i niczym się nie martwimy. I tak, znajdziecie w tej aplikacji każde polskie radio, nawet to lokalne. Ba, nawet Polskie Radio Białystok. Podłączasz pod amplituner odtwarzacz CD, która ma cyfrowe wyjście audio, a może Blu-ray, na którym odtwarzasz płyty CD? I jeśli Twój odtwarzacz płyt posiada wyjście cyfrowe Toslink lub Coaxial, warto podłączyć je pod amplituner i sprawdzić, który przetwornik DAC jest lepszy. Ten w odtwarzaczu, czy ten w amplitunerze? Na koniec warto pamiętać, aby sprawdzać dostępność nowych aktualizacji. Wielu producentów uzupełnia funkcjonalność swoich produktów, zapewniając dostęp do nowych platform streamingowych czy nowych rozwiązań audio-wideo, na przykład obsługi kolejnych kodeków. A Wy, jakie znacie sposoby na poprawę brzmienia amplitunera? Dajcie znać w komentarzach, zostawcie łapki w górę i subskrybujcie nasz kanał, aby być na bieżąco z nowinkami ze świata audio-wideo. Zastanawiacie się nad zakupem amplitunera kina domowego? Zapraszamy na naszą stronę sklep rms.pl, gdzie odnajdziecie pełną ofertę amplitunerów oraz niezbędnego kablowania, a także specjalistyczne porady oraz pomoc w wyborze sprzętu. Dla osób planujących zakupy w naszym sklepie mamy coś specjalnego. Kod rabatowy jeszcze taniej, upoważniający do zniżki przy zakupach powyżej 200 zł. Do usłyszenia!